Kolejny dzień po pracy. No i teraz nie mam za dużo czasu, bo w głowie jest delegacja na cały tydzień. A co się z tym wiąże? Przestój w pracach, po pracy. Tak, zaraz będę podpinał zasilacz i upewniał się, czy kolory naprawdę odpowiadają dla mojego schematu. I chcę poustalać już wszystkie rzeczy od strony tutaj czachy. Tu mam już wiązkę wyprowadzoną, zabezpieczoną, jedną, tak jak sobie chciałem. Tutaj jest w miarę upakowane. Mam nadzieję, że to się tutaj wszystko pod tą obudową pomieści, ale to wyjdzie niebawem wyjdzie to w praniu przy zakładaniu. I właśnie ta kabelkologia. Dzisiaj zasilacz wchodzi w grę, sprawdzanie kolorów i przeszczep jednej czy dwóch tych kostek zaadaptuję, plus osobna kosteczka do wentylatora, plus osobna kosteczka nowa zupełnie do świateł. No i co Wam chcę pokazać, jeżeli chodzi o masę motocykla. Niby ta wieżyczka to jest konstrukcja pomieszana, kawałek stali, aluminium, ale jest farba. I tak, zobaczcie, połączę tutaj moja śruba cała masowa. Palą nam się kierunkowskazy, czyli jest tutaj masa, ale dotykając do innej masy motocykla typu, nie wiem, widelec, typu tutaj inna śruba, nie ma przejścia masy. Dlatego będzie mostek łączący z ramą. Zobaczmy z drugiej strony. Tak, tam właśnie będę z drugiej śruby tutaj się podpinał, mostek robił, bo teoretycznie jest to z konstrukcją niby zmasowane, ale tak naprawdę nie będę konkretnie skrobał tej farby zabezpieczającej, tylko po prostu dam osobny mostek, więc teoretycznie wiadomo, że masę trzeba skrobać przy przykręcaniu, żeby było do gołej blachy, a nie ufać temu, że wydaje nam się, że przykręciliśmy do metalowego elementu. I to jest taki tego przykład, o którym wiem, co ja chcę z tym zrobić, ale tak z ciekawości chciałem sprawdzić, czy gdzieś tam przypadkiem metalowe połączenia z farbą już dają jakąkolwiek masę i na tą chwilę nie. I sprawdzam teraz wiązkę przy pomocy zasilacza, żeby ustalić który, bo mam na przykład dwa żółte, dwa czerwone, dwa białe. Powtarzają mi się i ustalam, co chcę znaleźć. Teraz chcę znaleźć po prostu wiązkę od świateł, żeby zarobić potrójną kostkę do oświetlenia. Biorę zasilacz i sprawdzam po kolei moją wiązkę, co się dzieje. To powinny być światła pozycyjne. Jest pozycja, ok. Biały przewodnik to powinny być światła mijania. Jest H4 światła mijania. Żółte powinny być światła długie. Jest. I teraz tak, na żółtych powinny też być druga H7, ale zasilacz nie jest w stanie zasilić tego, dlatego tak się świeci. Więc jest. Dobra, mam tą wiązkę. Dzisiaj samo zaciskanie tych końcówek idzie mi dużo lepiej. Jak widać, ładniej to zaciska i tak sobie jeszcze obkurczę na samych końcówkach opaski termokurczliwe. Stosuję tę technikę, to jest przewód 1 mm². Rozizolowuję trochę więcej, składam to w pół i wtedy pod końcówkę dla przewodu 1,5 to się zaciska ładnie i trzyma. I przy tym zostanę, przy tej technice, z tymi przewodami. Jakość tych konektorów, no te blaszki są ogólnie dość cienkie. Mam nadzieję, że to będzie wszystko stykało. A jeżeli nie, no to po prostu to się wypali, bo tutaj akurat na tych konektorach od lamp, gdzie jest prąd naprawdę dość spory, to może się zacząć smażyć coś. Tak to wygląda po obkurczeniu już koszulek. I teraz w zasadzie to jest mój wymysł i mogę dowolnie to sobie skomponować w łoże. Włożę jeden w poprzek od świateł pozycyjnych, a pionowo długie światła, czyli drogowe i mijania. Tak sobie ubzdurałem i tak sobie tutaj to już zarabiam. Zamontowanie tego powinno być
stosunkowo proste, gdy się ma obie ręce do dyspozycji, ale tak, no nic innego jak klik wsunięty. Wsunięty tu się trzyma, tu jest zaizolowany. Tak to wygląda. I tak samo od strony żeńskiej. Końcówki zakładam i będę tutaj już miał przygotowaną. Tutaj już sobie zaizolowałem, odseparowałem tą część wiązki i kolejne będą tutaj lutowane, kostki dorabiane, żeby to miało taki charakter. Wiadomo, o co chodzi, każda kostka żeby była inna, żeby nie pomylić. Już się za to zabieram. Wygląda tak, że tutaj te kostki łatwo dość wchodzą, robią klik. Natomiast ona tutaj tak średnio mi się podoba, ale już nie będę kombinował na tą chwilę. Ruszać się. Mam nadzieję właśnie, że nie będzie to powodowało wypalanie się styków. Dość łatwo też można ją rozpiąć. Chodź, proszę ja Ciebie. Łatwo rozpiąć, tak? Tak, wystarczy przycisnąć i wysuwamy. Tu zabezpieczone. Ta wiązka już gotowa będzie do przylutowania do 2 przekaźników, a światło postojowe będzie bezpośrednio do wiązki przylutowane. Więc ten temat oświetlenia lampy już mam po tej stronie załatwiony. Teraz szukam kosteczek wszystkich od prędkościomierza. Sprawdzam, które gdzie przylutować. Teraz sprawdzanie na krótko. Zielony, masa, powiedzmy chcemy włączyć, sprawdzić długie światła. Niebieski, niebieski, niebieski to by był po przekątnej. Sterowany plusem. Jest. Niebieski odpowiada nam kolorystyce ze schematu. Dobrze, na przykład chciałbym uruchomić zegar, ale zegar nie jest z tej wiązki. Ale spróbujmy. Zegar jest czerwono-zielony. Tutaj. I widzimy, że masa jest wspólna, bo zegar wystartował. I to jest ważne, bo z zegara też chcę mieć zasilanie. I teraz tak, to mi odpowiada. Chciałbym na przykład zasilić teraz. Co bym chciał zasilić? Chociażby, a nie wiem, kierunkowskaz lewy. To z pomarańczowym powinien mi tu odpowiadać. Pomarańczowy skrajny tutaj odpowiada dla schematu, więc fajnie, bo mam tak już sygnał z tej kostki na kierunkowskaz lewy. Niebieski prawdopodobnie to by był sygnał na kierunkowskaz prawy. Fajnie. I sygnał do kierunkowskazów mógłbym pobrać z tej kostki, gdzie jest masa, bo jest mi niepotrzebna. Dalej neutral to nie, bo neutral będzie sterowany masą, więc odwrotnie. Lampka neutralna, indikator to będzie zielono-brązowy. Jak taki znajdę, zielono-brązowy, możliwe, że to jest to. Wtedy by było tak, że musiałbym znaleźć wspólny plus. Wspólny plus w tej kostce. A to ciekawe, bo to nie ta kostka od wspólnego plusa. Wspólny plus to by był tu. Czarny na schemacie z bezpiecznika C i on idzie na 2 kostki. Jak on tutaj jest rozszyty? Nie, on jest rozszyty już wewnętrznie, więc to jest zupełnie druga kostka, ten plus. I zobaczmy neutral, czyli teraz to powinien być prawdopodobnie ten. I mamy neutral, czyli teoretycznie nam się zgadza. HISS, gdzie on jest? Czerwono też będzie ze wspólnego plusa i to będzie czerwono-biały. Tutaj jest, czyli po środku. Mamy to. Kolory odpowiadają, więc mogę zabierać się za przelutowanie
kostek i powinno być dobrze. Żeby dostać się do tych kostek, no to muszę odciąć tu zupełnie moją wiązkę po kawałku. Tutaj widzimy wszystkie mostki tu poukrywane. Zielony, wspólna masa do tych kontrolek, więc tu jest więcej przewodów niżeli tu. Ja chcę gdzieś zrobić cięcie po kolei. Gdzieś tutaj będę obcinał. Masakra, prawda? O, widzicie, tutaj też jeszcze są łączone. Nie potrzebuję tych łączeń dodatkowych. Zaraz to sobie poobcinam. Żeby nie wprowadzało mnie po prostu tutaj w błąd. Ok. No i mam dwie kostki, dużą i małą. I teraz mogę kombinować, co mogę zastąpić elementami przewodów, które nie są podpięte, elementami, które są podpięte. I powoli zaczyna fajnie mi się klarować, bo tak, to jest od kierunkowskazów. Pomarańczowy to był bodajże lewy, jasno-niebieski prawy i teraz tak, mocno niebieski tutaj to jest od świateł długich, ale ja już mam to podciągnięte bezpośrednio z lampy, więc to wykorzystam do sygnału od przerywacza i już mam rozwiązane tak 3 przewody użyte do kierunkowskazów, do indikatora, do przycisku z całej wiązki. Teraz dalej już śledzę schemat. Obrotomierz, ten żółty z czarnym paskiem obrotomierz, to jest mi potrzebne. Zielony przewód, bodajże ten cały zielony, to jest masa, a masy nie potrzebuję dociągać, więc to wykorzystam też do czegoś. I już sprawdzam, co to było poszczególne te moje przewody. Od razu jest weryfikacja też w tym momencie stanu miedzi fabrycznej wiązki. Tutaj przewody ja dawałem jedynki 1 mm², a tutaj większość tych przewodów sygnałowych to jest 0,5, ale to nie ma znaczenia. Tutaj kierunkowskazy to teraz, gdy zastosujemy LED, to nie będzie zupełnie obciążało tego układu. Lutowanie na otwartym organizmie. Ale będziemy tak wiązkę robić, żeby to polutować w miarę i obkurczyć te termokurczki tak nie w jednej linii, tylko tak jakby zestopniować schodkowo, żeby nam się nie przytarło to w jednym miejscu. A jest tą lutownicą, to ja się mam i kamerą. Lutownica i kamera to niezbyt bardzo dobre rozwiązanie. Tak. Ładnie trzyma termokurczyk. I grzejemy. I tak kolejno wszystkie przewodziki, żeby stworzyć tą wiązkę. Jak widać, kolory nie będą odpowiadać, ale kostka ma to do siebie, że odwrotnie się tego później nie podłączy. I tak sobie dobieram, żeby mniej więcej to było równą. Teraz bym chciał niebieski przewodzik przylutować gdzieś może trochę głębiej w tle. Może gdzieś tam. Ja mam boczne obcinaczki teraz, tak. Gdzieś tutaj, żeby schodek zrobić. Tak. To już nie jest mi potrzebne. Nie zapomnieć zawsze założyć koszulkę. O. I teraz można dociąć na długość.
Stan w miarę ładny tej miedzi, jak na 20 parę lat. I co? I można lutować, tak? Zabieramy drugi przewodzik. Teraz tak. To są kierunkowskazy i obrotomierz przylutowane i zostały mi, ile zostało mi przewodów? 1, 2, 3, 4, 5 mi zostało przewodów i mogę wykorzystać z tej kostki jeszcze ile? 1, 2, 3, 4, 5, czyli mogę przerobić tą całą kostkę jako jedną kostkę na moje potrzeby, natomiast tutaj po tej stronie muszę to podzielić przewody później z tą drugą kostką, a dlaczego tak jest? Dlatego, że odpinam zbędną masę, to już jest jeden przewód, dalej idziemy, przerabiam tutaj, czyli nie mamy czujnika temperatury już tutaj z tej kostki, nie mamy czujnika paliwa z tej kostki i coś tutaj jeszcze mamy, drugą masę od wskaźnika poziomu paliwa, więc gdy to pousuwam z tej kostki, to zostanie mi tylko jedna kostka 9-pinowa, która ogarnia mój temat w ten sposób, a zostawiam tą małą z motocykla, ponieważ nowej nie chce mi się zarabiać i nowa zajmie 2 razy więcej miejsca. To przelutuję i później zostanie też przerobienie całej wiązki po stronie już motocykla. Szukam teraz wspólny plus do wskaźników, już go znalazłem, natomiast jak sprawdzić wskaźniki? Mam cyferki, ale jak sprawdzić bez, no to spinam pod moją masę i widzimy, że u mnie biały to jest immobilizer HISS, drugi przewód to będzie neutralny i poziom oleju. I teraz najpierw chcę podłączyć kolejność przewodów tutaj, czyli w tej chwili chcę znaleźć poziom oleju. Teoretycznie, jeżeli się zgadza, niebiesko-czerwony, no to powinien być odciśnienie oleju i to powinno być to. To jest zmasowane. Nie jestem w stanie uruchomić teraz silnika, więc zaufam rozpisce na schemacie i tak będę to lutował. Teraz tak, zielony z czerwonym paskiem, to powinien być to. Bieg neutralny. Już na szybko sprawdzam, która to jest lampka. Nie, czyli to będzie od biegu neutralnego. Tak, to jest od biegu neutralnego. I to można, bieg neutralny można łatwo, szybko sprawdzić, zmieniając akurat biegi. Tak. To jest bieg neutralny. Teraz ostatnia lampka, kontrolka HISS, biało-czerwona. Teoretycznie w tej chwili nam się, nie wiem czy powinna palić czy nie, bo nie ma zasilania na komputer podanego, więc nam się tutaj nie pali, trzeba zaufać, bo zasilam tylko panel, a nie zasilam, nie podaję zasilania zupełnie na część motocykla, więc to lutuję i to powinno działać. A reszta rzeczy, tak jak widzimy, biegi, cyk, wskaźnik działa. Co się dzieje, gdy mamy kiepską masę na motocyklu? Odpinam masę, masa nie kontaktuje i widać, że kierunkowskazy się zaczynają palić. Dlaczego? Bo te wskaźniki, masę spinam, wskaźniki, bo to są diody LED, to są bardzo wrażliwe pod tym względem, że pobierają bardzo mało prądu i wystarczy, że jakiś prąd upływu się pojawia i zaczynają się świecić. Mam nadzieję, że nie będą mi tutaj mrygały. Zobaczymy po odpaleniu motocykla, czy nic się nie będzie indukowało, czy nic nie będzie mrygało. Z ciekawości zobaczcie, co się dzieje, gdy zaczynam lutować, dotykam lutownicą, a wskaźnik diodowy się zapala, dlatego że gdzieś tutaj jakieś potencjały krążą i to jest prąd w zupełności wystarczający, aby zaświecić. Więc ostatecznie, jeżeli to będzie mi się zdarzało w tym układzie,
Jak tutaj dotykamy, nie, ale wystarczy, że palcem dotknę czegoś, to się zaczyna świecić. To wtedy będę musiał dodać bocznikujące rezystory, małe obciążenie. O, teoretycznie. Wszystkie wskaźniki mam polutowane. Jeżeli sobie spojrzymy na schemat, to mamy drugą masę, zielony z czarnym paskiem. To jest kolejna masa, która idzie bezpośrednio praktycznie do czujnika poziomu paliwa i mogę wykorzystać to zielono-czarny przewód i zielony. Zielony to jest masa i zielono-czarny to też jest masa, więc to sobie obcinam i to mi posłuży właśnie do zasilania dwóch rzeczy. Stały plus do wskaźników tutaj, który jest potrzebny non-stop, oraz drugi plus do zasilania gniazd. Wykorzystuję, który bezpiecznik wykorzystuję? Nie mamy zegarka. Wykorzystuję zabezpieczenie A, ponieważ nie mamy zegarka. 10-amperowe zabezpieczenie będzie służyło zarówno do ładowarki, do gniazda zapalniczki i do grzanych manetek. Chciałem robić osobno wszystkie zabezpieczenia, ale myślę, że dam w ten sposób, bo ograniczam, robię minimalistycznie. Nie będę już dorzucał tutaj specjalnie czegoś więcej, bo nie mam miejsca na dodatkowe zabezpieczenia bezpośrednio tam, a wykorzystam zabezpieczenie idące od zegarka. Notatki. Zielony, główne zasilanie wskaźników z zabezpieczenia numer C, instrumenty. Drugie zasilanie zielono-czarne przerabiam pod zasilanie z zabezpieczenia A spod zegarka. Przewód niebieski idzie do centralki od kierunkowskazów, sygnał na kierunkowskazy. Więc tutaj zostaje mi jeszcze tak te 3 przewody przerobić w wiązce. Pousuwać zbędne przewody, trochę ich tam jest, poprzenosić. Już zaklejam związkę moją z tablicy rozdzielczej z licznika w całość. Taśmuję to ładnie i kolejny etap, kolejna praca, już nie dzisiaj, może po delegacji, może za 2 tygodnie. Tak to obecnie wygląda, ale już jeden temat mam w połowie zamknięty, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Trzymajcie się, jak zawsze piszcie, pytajcie, sugerujcie, czasem to się przydaje, więc zawsze warto być w kontakcie. Hej! Zabezpieczam wiązkę taśmą izolacyjną, zwyczajną, czarną. Nie brzmi to optymistycznie, ale tak też zrobię i schowam później w moją osłonkę. I obecnie nowa wiązka tutaj jest zabezpieczona. Idzie sobie tutaj obok ramy, będzie ładnie przypięta. Wychodzi tutaj. Mamy 2 kosteczki. Kostka do świateł do przylutowania, kostka do wentylatora i to wszystko będzie tutaj ładnie ukryte, schowane, połączone. Tak jest w planie. A to jeszcze ciągle czeka.